To witam w Cortinie. Sam przejazd przez centrum zrobił na mnie niesamowite wrażenie, ale takie bardziej negatywne niż pozytywne. Tym bardziej, że nie ma śniegu w Cortinie. Tutaj panuje wiosna. Jak wyjeżdżaliśmy z Alta Badia, było minus 11 stopni. Tutaj jest około zera. Tak jak widzicie, śniegu specjalnie nie ma. I sama Cortina no nie powala. Czasy Jamesa Bonda, filmu ma już za sobą. Spektakularnego rozwoju chyba też. No cóż, jest kilka takich miejscowości na mapie Dolomitów, które kiedyś były słynne i tętniły życiem, natomiast dzisiaj już to wygląda bardzo kiepsko. Inne regiony wyprzedziły je, przejęły prym, jeżeli chodzi o to, gdzie jeździmy na narty. A tutaj spokój. Specjalnie nie widać, że Puchar Świata tutaj będzie rozgrywany na słynnej Tofanie, która jest z mojej prawej strony. Widać teraz tam w oddali trasę Pucharu Świata, gdzie dziewczyny rozgrywają Super Gigant i zjazd. A my udajemy się na przeciwną stronę, jeżeli chodzi o ośrodek narciarski w Cortinie. No i zobaczymy, jak tutaj jest. Jedziemy tak naprawdę szukać w tym momencie śniegu. Z centrum Cortiny, starszą gondolą, pamiętającą pewnie naszą koleżankę starą z Kasprowego, wyjechałem na masyw Faloria, gdzie będziemy dzisiaj jeździć. Niestety trasy, te najlepsze trasy po stronie Tofany, która jest po drugiej stronie, są zamknięte ze względu na Puchar Świata i trening kobiet. Natomiast tutaj na Falorii jest kilka naprawdę ciekawych tras. Myślę, że będą atrakcyjne dla Was. Patrząc tylko na mapę, jak możecie tutaj zobaczyć, są tutaj tylko czarne i czerwone trasy i z tego, co się dowiedziałem, jest tutaj nowy stok i nowe krzesło, które stoi przy trasie czarnej, kolejnej czarnej, która jest jedną ze stromszych tutaj w Cortinie, więc zobaczymy, jak to wygląda. Ma 50 parę stopni nachylenia, więc będzie po czym jeździć. To miejsce, do którego się dojeżdża, Faloria, jest takim punktem widokowym na Cortinę. Jak zobaczycie na filmie, można tutaj podziwiać całą dolinę, miasteczko Cortinę i masyw Tofany. Stąd też widać Lagazzoi, widać Cinque Torri i też jest widok na masyw Selle, czyli ten, dookoła którego jeździmy w ramach Sella Rondy. W sumie w Cortinie jest około 120 km tras rozłożonych w 4 ośrodkach, więc trzeba się między nimi przemieszczać albo skibusem, albo samochodem. Oczywiście w Cortina jest razem na jednym skipasie Dolomity Super Ski, więc jeżeli byśmy tutaj przyjechali, to możemy pojechać do pobliskich miejscowości. Stąd jest bardzo blisko do Draitsinen, z Alta Badii tutaj jest 30 km, więc jest to niecała godzina jazdy, tylko dosyć krętą drogą, taką, którą teraz tutaj jechałem. Co jeszcze? No zobaczymy, poznam te trasy, poznam miejsce, zobaczę, gdzie można coś fajnie zjeść i przekażę Wam wrażenia. Jeszcze jedna taka ciekawa informacja. Tutaj na górze, na 2362 metry, zaczyna się, był start do zawodów olimpiady, która tu się odbywała w roku 58, jeżeli dokładnie pamiętam, więc zamierzchłe czasy. No i oczywiście Cortina pamięta Jamesa Bonda, gdzie Roger Moore szalał tutaj na nartach właśnie na Tofanie. Więc miłośników Jamesa Bonda zapraszam do oglądania filmów na DVD czy na innych platformach, natomiast my ruszamy na trasy.
region Faloria, praktycznie same czarne trasy i z tego co się dowiedziałem, to są chyba wszystkie trasy czarne, jakie są w regionie Cortina d'Ampezzo. A jedziemy teraz na 2356 metrów i na rozgrzewkę pojedziemy jedyną tutaj czerwonym odcinkiem, a następnie będziemy po kolei zaliczać kolejne trasy. Potem zjedziemy na dół, naprzeciw stok, żeby tam poznać i zobaczyć przede wszystkim kolejne trasy. Popatrzcie się, jakie widoki za mną. Po mojej prawej stronie tu pana. A, jestem na szczycie Faloria, no widok po prostu powala. Nie będę za dużo opowiadał, bo sami zobaczcie, jakie są stąd widoki. Co ciekawe, po mojej lewej stronie jest stok olimpijski, na którym był rozgrywany slalom gigant w 1958 roku, jak się nie mylę. Mam nadzieję, że nie mówię złej daty. I co jest ciekawe, popatrzcie, jak wysoko były rozgrywane te zawody, jak ciężko było tu dojechać, a mimo wszystko taka impreza miała tutaj miejsce. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, dzisiaj musi być stok bardzo medialny, z dużym wybiegiem, z miejscem dla publiczności, a przede wszystkim dla telewizji. Widoki wspaniałe. Pierwsza czerwona trasa zaliczona, było naprawdę fantastycznie. Trudno się skupić, bo nie wiadomo, czy patrzeć na trasę, która jest przygotowana, warunki są genialne, nie jest ani za twardo, ani za miękko, czy patrzeć na widoki. Natomiast w międzyczasie dowiedziałem się ciekawą rzecz. Otóż osoby, które mieszkają tutaj na stałe w Cortinie, których dziadkowie i poprzednie pokolenia pochodzą stąd, nazywają się Ampezani i to są ludzie tacy z korzeni tutaj. Natomiast osoby przyjezdne, które tutaj mieszkają, to są Cortinesi. Także jeżeli tutaj będziecie, jeżeli ktoś wam powie, że on to jest Cortinesi, to znaczy, że to jest osoba przyjezdna, natomiast Ampezani to są osoby, które tutaj mieszkają od dziada pradziada. A ja teraz ruszam na trasę olimpijską, żeby sprawdzić, gdzie był rozgrywany gigant w 1958 roku. Słuchajcie, takie moje pierwsze wrażenia tutaj po przejechaniu dosłownie 2 stoków.
No trasy wspaniałe, to trzeba im przyznać. Jak widzicie, okres między 6 stycznia a feriami jest genialny do jazdy na nartach, do przejazdu tutaj w Dolomity. Bo jak widzicie, dobrze, że jest nas tutaj 4, bo przynajmniej ktoś będzie na zdjęciach i na filmie, kto będzie jeździł po tych stokach, bo jest kompletnie pusto. Natomiast pomijając trasy, które są naprawdę wspaniale przygotowane, warunki dzisiaj są genialne, to widoki zabijają. Po prostu wiele miejsc widziałem, wiele miejsc odwiedziłem w Dolomitach, ale to jest jedne z najlepszych, jeżeli chodzi o widoki, przepraszam. No cóż, teraz musimy zabrać się starym krzesłem przerzutowym takim w kierunku masywu Cristallo, ponieważ ostatni odcinek tej wspaniałej trasy jest nienaśnieżany, nie ma tutaj systemu sztucznego naśnieżania. Też takie rzeczy się we Włoszech zdarzają. A tego śniegu naturalnego, mimo że mamy środek stycznia, jest zbyt mało, żeby była trasa przygotowana, więc kawałek przejeżdżamy krzesłem. No i potem ruszamy na przeciwstok. Jak widzicie, góra dosyć sporych rozmiarów. Zobaczymy, jak wygląda trasa. Widać jej fragment tak naprawdę na zielonym tle, bo tam po prostu nie ma śniegu. Jestem u stóp masywu Cristallo. Górka ma ponad 3300 metrów. Jest dosyć spore wysokości. No i co wam mogę powiedzieć? No, znowu piękne widoki, wspaniała pogoda. Nuda. Wow, jaka niezła lufa z tamtej strony. Ciekawe, co to jest, zaraz się dowiem. No, to już wiem, o co chodzi. Wyciąg niestety został zamknięty 3 lata temu ze względu na bardzo duże zagrożenie lawinowe. Było tutaj sporo wypadków, natomiast skiturowcy jak najbardziej upatrzyli sobie tą górkę, wychodzą na górę i stamtąd zjeżdżają. Jest niezła lufa z tej strony. I podobno też można zjechać na drugą stronę. Więc jak ktoś się tutaj wybiera, a ma przy sobie skitury, to można tutaj się wydrapać i zjechać. Natomiast warunki narciarskie, to znaczy pokrywa śniegu z tej strony Alp jest średnia, więc dzisiaj mogłoby być to ciekawe, interesujące. Dobra, jedziemy na dół.
W związku z tym, że w Cortinie zamknięta jest część pod zawody, część na Tofanie, przeniosłem się do regionu, do ośrodka, który także należy do Cortiny. Jest to ośrodek Cinque Torri Lagazzoi. Tras nie jest tu za dużo, natomiast widokowo jest obłędny. Jak popatrzycie wokoło, to co jest za mną, to co Wam za chwilę pokażę, to jest naprawdę rewelacyjne miejsce na to, żeby tutaj przyjechać, zobaczyć, wpaść chociaż na chwilę, ponieważ można tu dojechać na nartach z Alta Badia, a tak naprawdę z każdego ośrodka, który jest położony blisko Salarondy, bo nawet jak będziecie w Val di Fassa, czy nawet w Vigo di Fassa, oczywiście trzeba bardzo szybko jechać, nie można się ociągać zbytnio. Dojedziecie tutaj na nartach, możecie tutaj spędzić fajny czas, zobaczyć naprawdę niesamowite widoki, więc jeżeli tylko będziecie w tych regionach, to jak najbardziej Wam polecam. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o pobyt w Cortinie, jeżeli byście byli w Cortinie, to możecie skorzystać ze skibusa i przyjechać tutaj skibusem, który dojeżdża pod stację tego krzesła, które jest za mną. Więc z każdej strony jest tu łatwo dotrzeć. Oczywiście obowiązuje tu skipas Dolomity Super Ski, natomiast jeżeli ktoś by chciał tylko korzystać z wyciągów w Cortinie i w okolicy Cortinie, to jak najbardziej też taki skipas można kupić. Jako że do Cortiny już nie wrócę, opuściłem Cortinę, kilka słów podsumowania na temat tego, jak wyglądają tam tereny narciarskie. Wygląda to w ten sposób, że powiedzmy w samej miejscowości możemy wyjechać na dwie przeciwległe górki. Jedna to oczywiście Tofana, druga to górka, na której dzisiaj jeździłem. Jeżeli chodzi o Tofanę, no szkoda, że nie mogłem tam pojechać, bo bardzo na to liczyłem, bo jest to najsłynniejsze miejsce, jeżeli chodzi o narty w Cortinie. No ale co zrobić? Będzie okazja przyjechać tutaj ponownie. Natomiast jeżeli chodzi o warunki narciarskie na trasach, no to były perfekcyjnie, było genialnie. Oczywiście jest tutaj większość sztucznego śniegu, tak jak widzieliście, w samej miejscowości panuje taki już nastrój wiosenny. Mimo że jeszcze są gdzieś w witrynach sklepów, przed hotelami dekoracje świąteczne, to dzisiaj było totalnie wiosennie jak w marcu. Temperatura nawet tutaj jest plus 3 stopnie teraz, jak patrzyłem na dolnej stacji tego krzesła, na którym jadę. Więc wracając już do Cortiny, to no mamy tam te dwa regiony. Oczywiście dużo więcej inwestowane jest pieniędzy i dużo lepsze trasy są po stronie właśnie Tofany, tam gdzie jest rozgrywany Puchar Świata. Jest to tak przyjęte, że jest to najlepsza trasa w tym regionie. W związku z tym, że Cortina będzie gościła Mistrzostwa Świata, bodajże w 2026 roku, mogę się mylić, nieważne. Z tego co się dowiedziałem, będą tam inwestowane pieniądze w nowe wyciągi, w nową infrastrukturę, a tym bardziej, że Cortina stara się też później organizować olimpiadę zimową razem z Turynem. No, dziwne połączenie, ale chcą tak zrobić. W każdym bądź razie pewnie tutaj będą konkurencje alpejskie i biegowe, a w Turynie będą, nie wiem, jazda figurowa, hokej i inne dyscypliny. W każdym bądź razie tu jest te urządzenia, koleje, wyciągi są dużo nowsze. Po drugiej stronie no pachnie już, trąci myszką, może nie pachnie, a trąci myszką. Wszystko jest w gruncie rzeczy stare, powoli będzie się nadawało do wymiany. Jeżeli chodzi o trasy, no to są naprawdę genialne, jest po czym jeździć. Jak widzieliście, dużo tras jest czarnych, przeważająca część jest czarnych tras, więc jest to region dla osób wymagających, które lubią prędkość, no i duże nachylenie stoków. Więc tyle o terenach narciarskich. Jeszcze raz przypomnę, że oczywiście Dolomity Super Ski, Ski Pass tutaj obowiązuje, a to co mnie urzekło w samej Cortinie czy w regionach narciarskich, no to widoki naprawdę są jak dla mnie powalające. Ta część Dolomitów jest no obłędna. To tyle jeżeli chodzi o samą Cortinę d'Ampezzo.
Ja teraz jadę na szczyt regionu Cinque Torri na lunch. Ciekawy jestem, co dzisiaj będzie można zjeść. Z tego co pamiętam, bo już byłem tutaj kiedyś, to z tego miejsca są wspaniałe widoki w kierunku Marmolady, w kierunku wschodniej części Dolomitów. Mój lunch zaplanowany został w schronisku Averau. 2416 metrów nad poziomem morza, czyli mniej więcej tyle co nasze Rysy, troszeczkę niżej niż nasze Rysy. A nazwa schroniska pochodzi od szczytu, który jest tutaj obok. No, nie wiem jaka jest wysokość, ale pewnie pod 3000. Moja narciarska podróż po okolicach Cortiny powoli dobiega końca. Jestem po dosyć długim lunchu i co teraz? No właśnie, na koniec chyba najlepsze. Otóż w tych pięknych okolicznościach przyrody z widokiem na Cinque Torri będę miał okazję zaliczyć banię. Oczywiście nie chodzi o taką banię, tylko chodzi o kąpiel. Kąpiel w drewnianej beczce, w wannie na wysokości ponad 2000 metrów z przepięknym widokiem na Dolomity. No cóż, mam nadzieję, że uda mi się Wam to pokazać. Pewnie dziwi Was to moje przebranie, ale no cóż, jest i atrakcja dzisiejszego dnia. Otóż jestem w takich pięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie. I idę się kąpać. Why not? Wow, so nice! Słuchajcie, nie wiem dlaczego to robię, ale jak trzeba to trzeba, w końcu jestem w pracy.